Cześć, tu Jarek. Dzisiaj zabieram Was na Kijowski Narodowy Uniwersytet imienia Tarasa Szewczenki na Ukrainie. Jestem już na miejscu. Lot przebiegł bardzo sprawnie, pomimo ograniczeń covidowych, maseczek, dodatkowych dokumentów. Później trzeba było przebić się jeszcze przez korki w Kijowie. Nagle zrobił się wieczór. Czas znaleźć jakąś kolację. Cześć, witam rano. Dzisiaj dzień naszej konferencji projektowej, ale wcześniej szybkie śniadanie na mieście, metro i do kampusu. Dzisiaj finalna konferencja naszego 4-letniego w efekcie pandemii projektu Rethinking Regional Studies, the Baltic Black Sea Connection. Razem z 4 uniwersytetami z Ukrainy i 4 z Unii Europejskiej budowaliśmy wspólny system studiów regionalnych, który następnie został zaoferowany na Uniwersytecie Lwowskim. Bardzo ciekawa, intensywna i długotrwała współpraca, która powoli zaczyna przynosić efekty. Pandemia utrudniła nam pracę w ostatnim 1,5 roku. Na szczęście dzisiaj udało się spotkać po raz ostatni, podsumować efekty naszej pracy i zaproponować kolejne przedsięwzięcia na przyszłość. Intensywne podsumowanie projektu. Teraz przerwa obiadowa. Zobaczmy, co można zjeść na stołówce studenckiej. Kijowski Uniwersytet Narodowy imienia Tarasa Szewczenki. Bardzo ciekawa uczelnia. Swoje początki ma w pierwszej połowie XIX wieku. Car Mikołaj I powołuje ją do życia w 1833 roku. Rok później ruszają zajęcia. I tu bardzo ciekawa rzecz, która pokazuje, jak historia uniwersytetów bardzo często odzwierciedla historię relacji między państwami, narodami, kulturami. Duża część zasobów potrzebnych do stworzenia tego uniwersytetu pochodziła z Uniwersytetu Wileńskiego, który został zamknięty w wyniku powstania listopadowego. Część profesorów pochodzi również z Liceum Krzemienieckiego, a pierwsze 2 dekady to głównie polscy studenci, którzy tutaj się uczą. Uniwersytet rozwija się w wieku XIX, a jego historia z czasem pokazuje walkę Ukraińców o swój język i kulturę również na poziomie uniwersyteckim. Początek XX wieku to próby ukrainizacji rosyjskojęzycznej uczelni. Po roku 1991, już w niepodległej Ukrainie, ten uniwersytet wydaje się być centrum życia akademickiego tego państwa. Prawie 30 000 studentów, bardzo wielu to studenci międzynarodowi, kilkanaście wydziałów, mnóstwo studentów widocznych w centrum miasta. Żywy, ciekawy, dynamiczny uniwersytet. Kampus uniwersytecki zlokalizowany jest w kilku miejscach. W centrum znajdują się najpiękniejsze, monumentalne gmachy z połowy XIX wieku. W wieku XX uniwersytet zyskuje kolejne budynki.
Są one zazwyczaj również okazałe, symbolizują politykę państwa, symbolizują siłę, symbolizują potęgę. Смотри, прикольно вообще. Chwila przerwy to okazja, żeby spojrzeć na miasto. A Uniwersytet Kijowski to oczywiście część Kijowa, obecnie niesamowicie dynamicznej metropolii, 3 miliony ludzi. To jak widać dzisiaj miasto ludzi młodych. Tutaj widać energię, tutaj widać dynamikę, ale jednocześnie to jest miasto, które jest silnie zakorzenione w przeszłości. Źródło i nadal bijące serce prawosławia, dziedzictwo komunizmu, niezwykle ciekawe, i ostatnich kilkudziesięciu lat transformacji. To wszystko buduje ową dynamiczną metropolię, w której widać ludzi z wielu zakątków świata. Kijów to miasto, w którym czuć wolność. Wolność tak polityczną, związaną z wydarzeniami na Majdanie, jak i wolność w dużo szerszym tego słowa znaczeniu. Dzień długi, ale bardzo owocny. W praktyce zakończyliśmy dzisiaj nasz projekt. Zostały jeszcze rozliczenia. Dzisiaj wieczorem muszę jak zwykle usiąść do maili. To pewnie trochę zajmie, a jutro rano w drogę powrotną do domu.